Dwudziesty 24 grudnia to dzień, który zapisał się w historii znacznie mroczniej niż mogłoby się wydawać. Zamach bombowy na Napoleona w Paryżu, narodziny nowoczesnego radia i pierwsza transmisja ludzkiego głosu, powstanie Ku Klux Klanu, to także wojenne egzekucje cywilów, atak na papieża w Watykanie i tragiczne katastrofy, które pochłonęły setki ofiar. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Najważniejsze wydarzenia kryminalne. Rok 1800 zapisał się w historii Francji jako moment jednego z najgłośniejszych zamachów politycznych epoki nowożytnej, wymierzonego w Napoleona Bonaparte. W stolicy kraju doszło do ataku z użyciem tzw. machiny piekielnej, czyli wozu wypełnionego materiałami wybuchowymi, ustawionego na trasie przejazdu pierwszego konsula. Napoleon uniknął śmierci dzięki opóźnieniu kolumny, jednak eksplozja spowodowała śmierć i obrażenia wśród przypadkowych cywilów, niszcząc zabudowę miejską. Zamach wstrząsnął opinią publiczną i ujawnił skalę napięć politycznych po rewolucji francuskiej. Władze natychmiast rozpoczęły szerokie śledztwo, które doprowadziło do represji wobec przeciwników reżimu i umocnienia aparatu bezpieczeństwa. Wydarzenie to miało długofalowe konsekwencje dla rozwoju nowoczesnych metod ochrony przywódców, kontroli przestrzeni publicznej oraz zwalczania terroryzmu politycznego. Informacje o przebiegu zamachu są potwierdzone w opracowaniach encyklopedycznych i źródłach historycznych, stanowiąc ważny punkt odniesienia dla badań nad przemocą polityczną, bezpieczeństwem państwa i mechanizmami władzy w Europie. Rok 1865 zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych jako moment powstania organizacji znanej jako Ku Klux Klan, która wywarła długotrwały i destrukcyjny wpływ na życie społeczne oraz polityczne kraju. Grupa została utworzona w mieście Pulaski w stanie Tennessee przez byłych oficerów Konfederacji w okresie głębokich napięć po zakończeniu wojny secesyjnej. Jej działalność od początku opierała się na ideologii supremacji rasowej, przemocy oraz zastraszaniu ludności afroamerykańskiej i osób wspierających równość obywatelską. Organizacja szybko przekształciła się z lokalnego stowarzyszenia w rozległą sieć terrorystyczną, wpływając na wybory, prawo i codzienne życie wielu społeczności. Powstanie tej struktury stało się przedmiotem badań historyków, socjologów i prawników analizujących mechanizmy radykalizacji oraz przemocy zorganizowanej. Fakt ten jest jednoznacznie potwierdzony w archiwach Biblioteki Kongresu, dokumentach historycznych FBI oraz opracowaniach encyklopedycznych, co czyni go ważnym punktem odniesienia w analizie historii, ekstremizmu i rozwoju federalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Rok 1944 zapisał się w historii Europy jako czas jednej z najcięższych zbrodni wojennych dokonanych na ludności cywilnej w Belgii, znanej jako masakra w miejscowości Bande. Niemieckie oddziały okupacyjne przeprowadziły tam zaplanowaną egzekucję 34 mężczyzn, którzy zostali aresztowani jako forma odwetu i zastraszenia lokalnej społeczności. Ofiary nie brały udziału w działaniach zbrojnych, a ich śmierć miała charakter demonstracyjny i represyjny. Wydarzenie to stało się jednym z najlepiej udokumentowanych przykładów naruszenia prawa wojennego na terenach okupowanych. Po zakończeniu wojny masakra w Bande została szczegółowo zbadana przez belgijskie instytucje państwowe oraz międzynarodowe organy śledcze. Zebrane dowody, zeznania świadków i dokumentacja wojskowa posłużyły w postępowaniach przed powojennymi trybunałami jako materiał dowodowy w sprawach dotyczących zbrodni wojennych. Do dziś wydarzenie to analizowane jest przez historyków i prawników jako przykład systemowego terroru
wobec ludności cywilnej oraz ważny punkt odniesienia w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego i odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne. Rok 2009 zapisał się w historii Watykanu jako moment niebezpiecznego incydentu z udziałem papieża Benedykt XVI, do którego doszło podczas uroczystej pasterki w Bazylice Świętego Piotra. W trakcie procesji liturgicznej papież został nagle przewrócony przez kobietę, która przedostała się przez zabezpieczenia i wtargnęła w bezpośrednią bliskość głowy Kościoła katolickiego. Zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję ochrony watykańskiej oraz służb bezpieczeństwa odpowiedzialnych za ochronę papieża i wiernych. Benedykt XVI nie odniósł poważnych obrażeń i kontynuował nabożeństwo, co miało silny wymiar symboliczny i medialny. Incydent stał się przedmiotem szczegółowych analiz dotyczących bezpieczeństwa, procedur ochronnych oraz stanu psychicznego sprawczyni. Według ustaleń śledczych kobieta działała samodzielnie, a jej czyn był związany z zaburzeniami psychicznymi, co potwierdziły późniejsze badania i komunikaty oficjalne. Wydarzenie to wpłynęło na zaostrzenie zasad ochrony podczas uroczystości religijnych o charakterze międzynarodowym. Fakt incydentu został jednoznacznie potwierdzony przez Biuro Prasowe Watykanu, relacje agencji informacyjnych oraz dokumentację medialną, stanowiąc ważny przykład analizy zagrożeń wobec przywódców religijnych we współczesnym świecie. Urodzeni oraz zmarli mordercy z dnia 24 grudnia. Rok 1980 zamknął życie Karla Dönitza, niemieckiego admirała i polityka, który odegrał kluczową rolę w końcowej fazie II wojny światowej. Karl Dönitz był wieloletnim dowódcą Kriegsmarine oraz twórcą strategii wojny podwodnej opartej na masowym użyciu okrętów typu U-Boot. Po śmierci Adolfa Hitlera został formalnie jego następcą i przez krótki czas pełnił funkcję głowy państwa III Rzeszy, nadzorując kapitulację Niemiec. Po wojnie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, gdzie został skazany na karę więzienia za udział w prowadzeniu agresywnej wojny morskiej, choć nie przypisano mu bezpośredniego udziału w zbrodniach masowych. Jego postać do dziś pozostaje przedmiotem sporów historyków analizujących granice odpowiedzialności dowódczej i politycznej. Data jego śmierci jest jednoznacznie potwierdzona przez opracowania encyklopedyczne oraz źródła akademickie, w tym Wikipedię i Britannikę. Pojawiające się w niektórych serwisach rozrywkowych rozbieżności dotyczące innej daty uznawane są przez badaczy za błędne i niewiarygodne w kontekście dokumentacji historycznej. Rok 1939 zapisał się w historii kryminalnej Stanów Zjednoczonych jako moment narodzin postaci znanej jako Dean Corll. W dorosłym życiu stał się seryjnym mordercą działającym w stanie Teksas, odpowiedzialnym za zabójstwa co najmniej 29 chłopców oraz młodych mężczyzn. Jego działalność przestępcza przypadała na początek lat 70. XX wieku i charakteryzowała się skrajnym okrucieństwem, przetrzymywaniem ofiar oraz torturami. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i ujawniła luki w reagowaniu na zaginięcia nieletnich, wpływając na rozwój profilowania psychologicznego oraz praktyk śledczych. Analizy tego przypadku przyczyniły się do zmian procedur policji, lepszej współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz wcześniejszego wykrywania przemocy. Informacje o narodzinach, działaniach i skali zbrodni są potwierdzone w źródłach encyklopedycznych i archiwach kryminalnych, pozostając ważnym materiałem badawczym dla nauki, prawa i profilaktyki społecznej. Wnioski z tych badań podkreślają znaczenie czujności instytucji, edukacji rodzin, odpowiedzialnych mediów oraz szybkiej reakcji służb na sygnały krzywdy i manipulacji wobec młodzieży w przyszłości. Zachowanie pamięci ofiar wzmacnia standardy ochrony i odpowiedzialności społecznej trwale dzisiaj. Rok 1960 zapisał się w historii kryminalnej jako moment narodzin postaci znanej jako Charles Egg. W dorosłym życiu stał się seryjnym mordercą pochodzenia hongkońskiego, działającym na terenie Stanów Zjednoczonych.
został skazany za serię zabójstw, gwałtów oraz tortur popełnionych w stanie Kalifornia we współpracy z Leonardem Lake'em. Ich przestępstwa charakteryzowały się długotrwałym przetrzymywaniem ofiar, przemocą psychiczną oraz fizyczną, a także planowaniem i dokumentowaniem czynów. Sprawa wywołała ogromne poruszenie społeczne i ujawniła skalę okrucieństwa, zaniedbań oraz trudności w wykrywaniu przemocy ukrytej przed otoczeniem. Proces karny ujawnił problemy związane z ekstradycją, odpowiedzialnością międzynarodową oraz współpracą organów ścigania różnych państw. Działalność NG i Lake'a stała się przedmiotem analiz kryminologicznych, prawnych i psychologicznych. Informacje dotyczące narodzin, zbrodni oraz wyroku są potwierdzone w źródłach encyklopedycznych i archiwach sądowych, które do dziś służą badaczom jako materiał ostrzegawczy i edukacyjny, podkreślający znaczenie wczesnej interwencji, czujności społecznej, ochrony ofiar oraz odpowiedzialności instytucji publicznych wobec przemocy zorganizowanej i systemowej, analizowanej w kontekście prawa, etyki oraz bezpieczeństwa społecznego współcześnie. Katastrofy. Rok 1913 zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych jako czas jednej z najbardziej tragicznych katastrof społecznych związanych z paniką tłumu, znanej jako tragedia w Italian Hall. W budynku tym odbywało się świąteczne spotkanie dla rodzin górników strajkujących przeciwko warunkom pracy w kopalniach miedzi. W pewnym momencie nieznana osoba fałszywie krzyknęła ostrzeżenie o pożarze, co wywołało gwałtowną panikę wśród uczestników zgromadzenia. Ludzie ruszyli w stronę wąskiej klatki schodowej, gdzie doszło do śmiertelnego zatoru. W wyniku zdarzenia zginęły 73 osoby, w tym 59 dzieci, głównie przez uduszenie i zgniecenie. Katastrofa ta ujawniła brak odpowiednich zabezpieczeń, niewystarczające procedury bezpieczeństwa oraz napięcia społeczne związane z konfliktami pracowniczymi. Wydarzenie stało się przedmiotem licznych dochodzeń, analiz prawnych i badań socjologicznych. Informacje o przebiegu tragedii są potwierdzone w źródłach encyklopedycznych i archiwach historycznych, a pamięć o ofiarach do dziś stanowi symbol skutków dezinformacji, strachu i zaniedbań instytucjonalnych w sytuacjach kryzysowych. Rok 1953 zapisał się w historii Nowej Zelandii jako czas jednej z najtragiczniejszych katastrof kolejowych, znanej jako katastrofa w miejscowości Tangiwai. Pociąg pasażerski nocnego ekspresu jechał przez most nad rzeką Wangeku, gdy w wyniku nagłego lahara, czyli lawiny błotnej pochodzącej z wulkanu Mount Ruapehu, konstrukcja mostu została osłabiona i zerwana. Lahar powstał wskutek gwałtownego uwolnienia wody z kraterowego jeziora wulkanicznego, co było zjawiskiem naturalnym, trudnym do przewidzenia w tamtym czasie. Lokomotywa oraz kilka wagonów wpadły do rzeki, powodując śmierć około 151 osób. Katastrofa wstrząsnęła krajem i ujawniła brak systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami geologicznymi. Wydarzenie to miało długofalowe konsekwencje dla rozwoju monitoringu wulkanicznego, bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej oraz procedur reagowania kryzysowego. Informacje o przebiegu tragedii są potwierdzone w źródłach encyklopedycznych i dokumentach edukacyjnych, a pamięć o ofiarach stała się impulsem do zmian w polityce bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania ryzykiem naturalnym. Rok 1974 zapisał się w historii Australii jako czas jednej z najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych spowodowanej przez Cyclone Tracy. Zjawisko to gwałtownie nasiliło się pod koniec dnia i uderzyło w miasto Darwin, powodując niemal całkowite zniszczenie zabudowy miejskiej. Silne wiatry przekraczające 200 km/h zerwały dachy, zniszczyły infrastrukturę i pozbawiły dziesiątki tysięcy mieszkańców schronienia. Katastrofa doprowadziła do śmierci wielu osób oraz masowej ewakuacji ludności do innych regionów kraju. Wydarzenie to ujawniło niedostateczne przygotowanie urbanistyczne i brak odpowiednich standardów budowlanych odpornych na ekstremalne zjawiska pogodowe.
W następstwie tragedii wprowadzono nowe przepisy dotyczące konstrukcji budynków, systemów ostrzegania oraz zarządzania kryzysowego. Informacje o przebiegu cyklonu są potwierdzone w źródłach encyklopedycznych i dokumentacji meteorologicznej. Katastrofa ta stała się punktem odniesienia dla badań nad zmianami klimatycznymi, odpornością miast, planowaniem przestrzennym oraz długofalowym wpływem ekstremalnych zjawisk pogodowych na bezpieczeństwo społeczne i gospodarcze regionów nadbrzeżnych. Rok 1995 zapisał się w historii Indii jako czas jednej z najtragiczniejszych katastrof pożarowych z udziałem dzieci, znanej jako pożar w miejscowości Dabwali. Do zdarzenia doszło podczas szkolnej uroczystości organizowanej w prowizorycznej sali, która była wykonana z łatwopalnych materiałów i nie spełniała podstawowych norm bezpieczeństwa. W wyniku nagłego wybuchu ognia i gęstego dymu wybuchła panika, a wąskie wyjścia uniemożliwiły szybką ewakuację uczestników. Śmierć poniosło 446 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły dzieci. Katastrofa wstrząsnęła opinią publiczną w całym kraju i ujawniła systemowe zaniedbania w zakresie przepisów przeciwpożarowych, kontroli obiektów oraz odpowiedzialności organizatorów wydarzeń masowych. W następstwie tragedii rozpoczęto szeroką debatę publiczną oraz postępowania sądowe, które doprowadziły do zaostrzenia regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Informacje o skali i przebiegu zdarzenia są potwierdzone w niezależnych opracowaniach historycznych, archiwach prasowych oraz analizach prawnych, a pamięć o ofiarach do dziś pozostaje symbolem konieczności ochrony dzieci i egzekwowania standardów bezpieczeństwa publicznego. Wydarzenia związane z nauką. Rok 1818 zapisał się w historii nauki jako moment narodzin jednego z najważniejszych fizyków XIX wieku, znanego jako James Prescott Joule. Był on uczonym angielskim, który całe swoje życie poświęcił badaniu relacji między ciepłem, energią i pracą mechaniczną. Jego eksperymenty wykazały, że ciepło nie jest substancją, lecz formą energii, co stanowiło przełom w ówczesnym rozumieniu procesów fizycznych. Prace Joule'a doprowadziły do sformułowania pierwszej zasady termodynamiki opisującej zasadę zachowania energii. Odkrycia te miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju fizyki, inżynierii, chemii oraz późniejszej technologii przemysłowej. Na jego cześć jednostka energii w układzie miar została nazwana Joulem, co podkreśla trwały wpływ jego badań na naukę współczesną. Informacje dotyczące jego narodzin, działalności naukowej oraz znaczenia odkryć są jednoznacznie potwierdzone w źródłach encyklopedycznych i opracowaniach historycznych. Dorobek Joule'a do dziś stanowi podstawę edukacji fizycznej oraz badań nad energią, termodynamiką i efektywnością procesów technologicznych w skali globalnej. Rok 1877 zapisał się w historii technologii jako moment formalnego zgłoszenia jednego z najważniejszych wynalazków epoki dźwięku dokonanego przez Thomasa Edisona. W tym czasie złożono wniosek patentowy dotyczący fonografu, urządzenia umożliwiającego zapis oraz odtwarzanie dźwięku, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju komunikacji, nauki i kultury. Należy podkreślić, że sam proces wynalazczy rozpoczął się wcześniej i obejmował liczne eksperymenty oraz modyfikacje techniczne. Dlatego zgłoszenie patentowe nie jest tożsame z chwilą samego odkrycia zasady działania urządzenia. Fakt ten jest istotny z punktu widzenia historii nauki, gdzie często rozróżnia się moment idei, konstrukcji prototypu oraz formalnej ochrony prawnej. Zgłoszenie patentowe umożliwiło dalszy rozwój technologii dźwiękowej, komercjalizację nagrań oraz powstanie całych gałęzi przemysłu medialnego. Informacje dotyczące daty zgłoszenia i przebiegu procesu są potwierdzone w archiwach patentowych oraz niezależnych źródłach historycznych, co czyni to wydarzenie ważnym przykładem rozwoju innowacji technicznych. Rok 1906 był momentem przełomowym w historii komunikacji, ponieważ właśnie wtedy Reginald Fessenden przeprowadził pierwszą w pełni udokumentowaną transmisję radiową ludzkiego głosu oraz muzyki.
W trakcie eksperymentu sygnał bezprzewodowy przeniósł mowę, fragment tekstu biblijnego oraz dźwięk skrzypiec do odbiorców znajdujących się w znacznej odległości, co jednoznacznie potwierdziło możliwość przesyłania dźwięku drogą radiową w czasie rzeczywistym. Wydarzenie to uznaje się za narodziny radia fonicznego i początek nowoczesnej komunikacji masowej. Osiągnięcie Fessendena stworzyło fundament dla rozwoju audycji radiowych, transmisji informacyjnych, programów muzycznych oraz technologii rejestracji dźwięku. Miało ono także długofalowy wpływ na wykorzystanie nagrań audio jako materiału dowodowego w postępowaniach prowadzonych przez służby śledcze i instytucje badawcze. Fakt ten jest jednoznacznie potwierdzony przez źródła encyklopedyczne, archiwa naukowe, ośrodki badawcze oraz muzea techniki, co czyni go jednym z najlepiej udokumentowanych kamieni milowych w dziejach technologii radiowej. Jeśli chcecie zobaczyć osobny materiał o którymś z dzisiejszych tematów, napiszcie w komentarzach. Zostawcie też kciuk w górę, jeśli data 24 grudnia zyskała dla Was nowe znaczenie. Codziennie publikuję odcinki o wydarzeniach z danego dnia, więc zapraszam także na kolejne materiały. Dzięki i do następnego.